Dzień dobry, ziomeczki i ziomale. 23 czerwiec, jest niedziela, a my opuszczamy miasto Trier. Jesteśmy po bardzo dobrym śniadaniu, pełni energii i wigoru na drogę. Dzisiaj około 20 km do przejścia. Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, gdzie będziemy spać, nie mamy żadnego noclegu, ale to wszystko wyjaśni się zapewne po drodze. I z okazji, że jest 23 czerwiec, to dzisiaj jest co? A dzisiaj jest Dzień Ojca i życzymy wszystkim tatom, ojcom wszystkiego najlepszego. Edziowi i Tadeuszowi. Bywajcie. I wszystkim innym tatusiom. No tak, to powiedziałem już. Wszystkim innym tatusiom oczywiście, ale naszym Edziowi i Tadeuszowi przede wszystkim. Zaczynamy odcinek. Macie tu mapę, która pokazuje, jak będziemy szli. Na tej mniejszej lepiej to widać właśnie z Trier, tędy na Vézelay i potem tutaj na granicę i tędy tą drogą do Santiago de Compostela. No na tej mapce to się wydaje bardzo krótki dystans, ale w rzeczywistości jeszcze jest około 2000 km. I jeszcze jedna taka rzecz, ciekawostka. Pamiętacie może, jak mówiłem, że mój znajomy miał dołączyć do nas we Frankfurcie, no i się nie udało, nie dołączył, nie dojechał, bo tam, no zresztą on sam pewnie opowie, jak przyjedzie, bo powiedział, że dołącza tym razem. Pojechał do Stuttgartu na targi wynalazców i jakiejś tam wolnej energii. No i mówi mi, że słuchaj, jadę do was, dołączam do was, i kupił już sobie bilet właśnie ze Stuttgartu do Trier i w poniedziałek wieczorem ma zajechać właśnie do Perl na granicę z Francją i od tamtego momentu mamy iść razem, ale nie obiecywał, ile wytrwa. Powiedział, ile przejdę, to przejdę. Także w poniedziałek wieczorem mamy towarzysza na drogę. No tutaj trzeba przyznać, że ktoś parkuje chyba długoterminowo, bo samochód nie był sprzątnięty chyba od długiego czasu. Chciałem palcem coś mu napisać, ale szkoda mi brudzić palca. Wcale nie chciałem mu napisać brudas, tylko Polish Travel. To chciałem napisać. Idziemy wzdłuż rzeki Mosel w stronę granicy z Francją i muszę przyznać, że sporawa ta rzeka jest. Na mapie wyglądała chudziej. Cały czas tutaj krąży jeden motyl. Przylatuje do nas co chwilę i siada na nas. I to jest właśnie ten ziomek tutaj. Leć, ziomuś. Na Natalii przed chwilą usiadł, na mnie. Siadaj sobie na torbę i na torbie możesz odpocząć, jak chcesz. No i znowu tu krąży. Znowu na mnie usiadł. Coś chcesz nam powiedzieć? Ale fajnie. Do tej pory spotykałem tylko takie motyle, jakieś cytrynki tak zwane. A teraz tutaj w okolicy, jak mamy przerwę, cały czas ten jeden motyl jest. Ten sam. I on sobie tu gdzieś lata, tędy, tutaj zakręca i przylatuje ciągle do nas. No chodź. Siadaj na rękę mi. Pociągu się boi, jak przejeżdża ten motyl właśnie. O, widzicie? Tutaj sobie upodobał właśnie tą okolicę. Ale jesteś ładny, naprawdę. A państwo, czemu nie we wodzie? Pora lunchu? Tak? No to jest około godziny 13. A co dobrego dzisiaj dają na obiad w Niemczech tutaj? Na trawniku? No? Podzielcie się. Może macie pochowane jakieś kotlety gdzieś, co? Sznycle na przykład, kartofle. Do tego jakąś sałatkę. Słuchajcie, zrobię wam wykład o podróżach, jak chcecie, co? Słuchajcie, zbierzcie się wszyscy w kółko. Tutaj sobie stańcie, czekajcie, stój. Widownia mnie ucieka, czekaj. Kto tutaj dowodzi tym całym zespołem, co? Tutaj widzę, ty jesteś taki główny dowódca, to z tobą porozmawiam chwilę. No daj spokój.
Ja wam coś fajnego zaoferuję. Możecie tutaj na rzece Mosel pływać. Ja wam tutaj sprzedam karnet za 20 euro za miesiąc za osobę. I tam na rzekę. To tanio. Zrobiliśmy sobie przerwę. Kawa dla Natalii, a dla mnie oczywiście soda, taka oto woda gazowana, i zamówiliśmy coś delikatnie do jedzenia, jakieś placki ziemniaczane, a ja zamówiłem sobie kapuśniak. A więc placki ziemniaczane wyglądają tak i pytanie, czy są chrupiące. A co ty mi kradniesz? Noże, Słychać. rzuca, widelec, wywala. Chrupiące są, bo słychać. A to jest moja oto zupa. Kapuśniak. Czy jest tam kapusta? Jest. A w tym kapuśniaku jest jakaś parówka i jest jakieś mięso. Pachnie bardzo dobrze. Testujemy placka ziemniaczanego. Natalia mi obrąbała tutaj kawałeczek i patrzymy. Lekko tłustawy, chrupiący. Przydałoby się delikatnie, żeby był bardziej słony i może taki bardziej pieprzowy. A ogólnie spoko. Nie zaliczyłbym go do najlepszych, jakich jadłem, ale tak między 1 na 10 dam mu takie 6, może 6,5, maksymalnie 6,5, ale jest spoko. Czas teraz na kapuśniak. Na razie spróbuję samego bulionu. Niezłe, ale troszkę za mało słone. Ja bym to tak bardziej doprawił. Tylko pani ci sól przyniosła. No tak. I jeszcze jedna rzecz. Nie jest kwaśne. W ogóle nie jest kwaśne. Jak na kapuśniak jest to bardziej takie mięsne. Jeszcze spróbuję sobie takie mięso właśnie z zupy. Zobaczymy, czy to jest dobre. Mięso bardzo dobre, ale zupę oceniam i tak mniej więcej na 7, bo powinna być doprawiona zupa w ten sposób, że jak już ją jem, to niczym nie muszę doprawiać. Ewentualnie troszeczkę pieprzu, bo wiadomo, nie każdy lubi takie ostre, ale słoność powinna być od razu. Zupa taka, jak jest nalana, tak powinna smakować. Dzisiaj w większości takie oto klimaty łąkowe, a do Francji zostało jakieś 30 km. Przechodziliśmy przez wioskę i natknęliśmy się na taki oto sklep bez sprzedawcy. Witamy. A tu ciepło troszkę jak w saunie. I do picia mamy wodę, soki. Proszę bardzo. O, ile to wszystko kosztuje? Tu są ceny, tu są szklanki. Proszę. Tutaj są szklanki, które ktoś użył. A tutaj jest pudełko na hajs. Tak, tam są szklanki, które ktoś użył. Więc ktoś tu był. Ale bardzo fajnie, żeby sobie tutaj odpocząć. Taka miejscóweczka. Podejrzewam, że nawet i spać by tu się dało. Oficjalny znak obok kościoła w miejscowości Fisz, w której jesteśmy, mówi 1970 km jeszcze zostało do Santiago de Compostela. Trafiliśmy do tak pięknego miejsca. Ogólnie wiąże się z tym ciekawa historia, którą właśnie wam opowiem, jak tutaj trafiliśmy. Jest to takie miejsce kempingowe, które właśnie jest przy miejscowości Fisz. Dokładnie tam, gdzie przed chwilą byliśmy i piliśmy sobie wodę i sok w tej takiej drewnianej chatce. No i szukaliśmy noclegu i tam był numer telefonu, zadzwoniłem pod jeden numer i gościu powiedział, że jakiś nocleg może się znajdzie. No ale noclegi były pełne. No i poszedłem tam, jakieś podwórko było, nacisnąłem dzwonek do drzwi, otworzył jakiś taki starszy pan i powiedział nam, że słuchajcie, jest takie miejsce, gdzie możecie dzisiaj przenocować. Ja jestem właścicielem i ja wam pomogę, ja wam to ogarnę. I gościu zawiózł nas tutaj właśnie na miejscówkę i powiedział, bo tutaj byli ludzie, słuchajcie, byli w tym miejscu ludzie właśnie na kempingu, mieli ze sobą samochód i jak przyjechaliśmy, to dosłownie stali tu i już wyjeżdżali, pakowali się. I jeszcze opowiem, co dostaliśmy od nich w prezencie. No i ten gościu pokazał nam tą miejscówkę, mówi, możecie tu spać za darmo i śpimy dzisiaj tu w środku, w kuchni, bo jest kuchnia do dyspozycji na takim kempingu i to, co tutaj widzicie,
dostaliśmy od tych ludzi, co wyjeżdżali. Powiedzieli, że zjecie sobie na kolację. I to jest takie wegetariańskie danie właśnie ze szpinakiem, z fetą, z oliwkami. A tutaj dali nam jeszcze jakieś ciasto do tego, słuchajcie. I to ile tego jest w ogóle. Także mamy kuchnię do dyspozycji i to jest dzisiaj też nasza sypialnia. Gościu nam tutaj dał takie poduszki pod głowę. Robię dalsze ujęcie, bo przybiegł mały chłopak, który tutaj się bawi z kolegami nad rzeczką. I śpimy tu dzisiaj na podłodze. Gościu przyniósł nam takie oto poduszki pod głowę. Napompujemy swoje materace, mamy śpiwory. I pokażę wam jeszcze, co tutaj mamy do dyspozycji. Łazienki nie ma pod tym kątem, żeby jakiś prysznic był, ale zawsze możemy sobie tutaj na zewnątrz posiedzieć, coś możemy zjeść. Właśnie to, co dostaliśmy od tamtych państwa, co wyjeżdżali. No i są jeszcze toalety. Także super, naprawdę. Trafiliśmy bardzo, ale to bardzo dobrze. No nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, że to tak po prostu wyjdzie i to był czysty przypadek, że ja po prostu poszedłem na to podwórko, nacisnąłem dzwonek i ten gość w domu był. I on nam tak pomógł, że dzisiaj mamy gdzie spać, bo ogólnie nie mogliśmy znaleźć noclegu i myśleliśmy, że będziemy nocować pod namiotem. A tu się trafił po prostu lepszy nocleg. Jestem mega, ale to mega zadowolony i szczęśliwy, że tak się udało właśnie dzisiaj to załatwić, bo już mieliśmy dość, przeszliśmy w sumie tam 20 czy 21 km i czas był, żeby gdzieś znaleźć miejsce noclegowe, coś do spania. No i się udało. Dzień dobry, dzień następny, 24 czerwiec. Dziękujemy panu jeszcze raz za nocleg w tak pięknym miejscu i za pomoc. I wyruszamy z miejscowości Fisz dalej w stronę granicy francuskiej. I dzisiaj dołącza do nas ziomeczek na nie dalszą część wyprawy, ale no tyle, ile przejdzie z nami, tyle przejdzie. Da radę. Dzisiaj powinien się zjawić ziomeczek około godziny 18:30, coś koło tego. Także no to jest ziomeczek, który już był u mnie na odcinkach. Zresztą sami zobaczycie, a my zaczynamy nasz dzień. Jesteśmy po szybkim śniadaniu, po kawce i można lecieć. Dzień dobry. Pytanie mam do krów niemieckich. Czy wiecie, jakie są najbardziej popularne cukierki w Polsce? Wiecie? Jak nie, to ja wam powiem. Krówki! Jest dzisiaj bardzo ciepło, około 26 stopni. Przyznać muszę, że nie idzie się łatwo w takiej patelni, ale wolę iść w takie słońce, jak jest tak ciepło, w sumie tak gorąco, niż iść w deszczu. Do celu zostało nam dzisiaj niewiele, bo raptem jakieś 5 km, ale fajnie z tego względu, że dojdziemy sobie wcześniej i zrobimy rzeczy, których nie mieliśmy zrobić czasu po drodze. Trzeba będzie trochę nadgonić pracę online, no i zrobić pranie. Dzisiaj trzeba skorzystać z pogody, trzeba wyprać ciuchy, wywiesić, żeby to wszystko miało szansę wyschnąć. A jak wygląda droga? A tak jak widzicie za mną jest taka szutrowa i fajnie, bo co jakiś czas są takie miejsca, gdzie można skryć się przed słońcem, odpocząć, napić się i można iść dalej. Droga Camino potrafi być zaskakująca, ale ma bardzo dużo pozytywnych rzeczy w sobie. Właśnie chodzi o to, że człowiek zaczyna doceniać po czasie, jak idzie taką drogą, schronienie. I to jest jakiekolwiek schronienie. I wczoraj też mówiłem do jednego kolegi, że teraz to już doceniam to, że jest sucho i jest dach nad głową, nic nie pada, nie wieje, jest fajnie i przyjemnie. No bo czego więcej do szczęścia człowiekowi potrzeba na trasie, a Natalia mi tu pokazuje o taki widok po prawej stronie. No, pięknie. Pogubiliśmy się trochę znowu w związku z zamieszaniem z tymi znaczkami. Jakoś dziwnie były poprowadzone. No i chyba musieliśmy z 1,5 kilometra, tak myślę, dobre narzucić. Ale teraz jesteśmy na właściwej drodze, bo idziemy o tam. Tam jest miejscowość docelowa, a tam już w oddali widać Francję stąd.
GPS też źle pokazywał w Ciula Valley. No, znak inaczej, GPS inaczej. No i my pomiędzy tym. Ale jesteśmy na dobrej drodze. To najważniejsze. I na potwierdzenie tego mamy tutaj, już widzę stąd, mamy naklejkę. Skurczybyki wy, jak wy to naklejacie, dziady jedne. Tu jest naklejka w końcu. Czy ja pokazałem, czy nie? O tu. Wynajęłem spychacza takiego, żeby jechał przed nami i torował nam drogę przez las. A co? Jak będziemy szli przez te trawy, przez te chaszcze i wszystko. Niech nam tam wszystko ładnie, pięknie wygładzi. A nawet jak będzie trzeba, to do Santiago niech nam drogę robi. Tylko szybciej, ma być gotowe. Co tak wolno? No, bardzo ładnie, panie Czesiu. Teraz na ciężarówkę i do następnego lasu jechać, oczyszczać drogę. Dziękuję. No. Także chłopaki zaraz ładują spychacza na ciężarówkę i do następnego lasu jadą nam torować drogę. Jest i miejscowość Borg, ale nie idziemy dzisiaj dalej, zostajemy, tu jest nasz cel. I spanie jest gdzieś tam w okolicy tego kościoła, przy kościele, a do granicy zostało raptem 6 km, maksymalnie 7, coś takiego. No ale dzisiaj ziomeczek dojedzie i idziemy tam jutro. Jutro przekraczamy granicę z Francją, a Natalia się zatrzymała, bo coś w bucie uwiera. A co to tam jest takiego, zaraz już sprawdzimy. Jakiś kamień ci wleciał? No i gdzie on jest? A już wyleciał, za późno, spóźniłem się. To jest dopiero zabytek znaleziony tutaj w krzaczorach. Kto wie, co to w ogóle za auto jest. Jesteśmy na miejscu i tutaj ma być dzisiaj właśnie nocleg. Przy kościele była tutaj kiedyś w tym miejscu taka stara biblioteka i z tego zrobili pokój pielgrzyma czy coś w tym stylu. Podobno ma być to otwarte i mam nadzieję, że jest po prostu otwarte. No jest. Udało się. I zobaczcie, nie ma nikogo. Są 2 łóżka polowe dla mnie i dla Natalii, a Marcin najwyżej będzie spał, co przyjedzie na karymacie gdzieś na podłodze, albo mu się nasz materac da. Co tam jeszcze mamy? A, jest taka toaleta futurystyczna trochę. No prysznica nie ma, ma być niby w przyszłości, ale miejscówka jest zupełnie wystarczająca. Zobaczmy. Jest tu gdzieś lodówka? Miały być inne napoje. Napoje są na szafce. Co tu jest? No nie trzeba lodówki w sumie. Ważne, że jest woda i to gazowana. Po euracza, zarypiście. I piwo jest też po euracza. I jest jeszcze do tego jakieś jedzenie. W puszkach jest wino. No i jest mikrofala. A nawet i można sobie tutaj w tym chyba zaparzyć kawona. Jest czajnik. Wszystko pięknie, nie? Super. A tego tak nie ma naprawdę w internecie za mocno opisane, tej miejscówki. Ale wiedzcie, że jest. Czyli na szlaku Camino w stronę, jak już idziecie właśnie z Pearl, z Trier na Pearl, przed Pearl jest właśnie przed granicą taka miejscowość właśnie Bjork i tam Borg, przepraszam, nie Bjork. Borg i właśnie w tej miejscowości w kościele, przy kościele jest takie schronisko dla pielgrzyma. Jest i pielgrzym, przyjechał. W końcu dotarł, nie dotarł do Frankfurtu, ale dotarł tutaj do wioski Borg przy Francji. Tak, Jak podróż? Dobrze, długo, ale dobrze. Zapraszamy do kościoła na rekolekcję. Głodny? Trochę. Trochę. Tak To jak zaraz- z Arkiem rozmawiałem, mówi, że wszystkie rzeczy powyrzucał, a tu jednak kamera ciach, kurna i nagrywamy, no. Kamerę zawsze mam ze sobą. O kurna. A jak?
To ja Cię zaraz tu pokażę, oprowadzę, gdzie śpimy dzisiaj i idziemy na jakąś kolację. Zdróweczko! Ziomeczki, ostatni dzień w Niemczech i chciałem powiedzieć, że słuchajcie, trafiliśmy na lokalną jakąś wioskową imprezę. Odbywało się to cały weekend, a dzisiaj jest poniedziałek. Niemcy mają przedłużony weekend, 4 dni to trwa. Dzień doberek, dzień kolejny, 25 czerwiec. Dzisiaj idziemy w zmienionym, zupgrade'owanym składzie. Natalia i tym razem Marcin idzie z nami. Niesie sobie herbatę beduińską z Jordanii, popija po drodze, wzmacnia się i idziemy na śniadanie. A śniadanie dzisiaj zjemy ostatnie. Ostatnie śniadanie będzie jeszcze w Niemczech, w miejscowości Perl. Tam zrobimy jakieś zakupy. Zjemy to śniadanie, wypijemy kawę i możemy wchodzić naładowani dobrą, pozytywną energią. Zresztą jak zawsze do Francji. A tu co? Goni nas niemiecki farmer. Za to, że czereśnie Arkadiusz zrywał gdzieś na polu. Przekroczyliśmy właśnie granicę, jesteśmy już po stronie francuskiej. W tą stronę tam znajduje się Schengen w odległości 1 km, a my jesteśmy w miejscowości o nazwie Appach. I macie tu taką miniaturową wieżę Eiffla, pokazującą, że już jesteśmy na terenie bagietek, croissantów i ślimaków, no i żab. Stoimy, robimy sobie zdjęcia i nagle podbija do nas koleś i pyta się mnie, mówi: panie, robiłeś pan tam jakieś fotki? Czy da radę by było, bo ja pracuję dla lokalnej telewizji, da radę by było zamienić parę słów, taki jakiś krótki wywiadzik? A ja mówię: pewnie, dawaj pan. I co? Załączę jakieś zdjęcie tutaj gdzieś na ekranie w okolicach mojego palca i jak mi się uda znaleźć ten wywiad gdzieś na necie, bo teoretycznie mi obiecał, że wyślę linka z tym wywiadem, to też go tutaj wrzucę na kanale i można to będzie obejrzeć właśnie w tym odcinku. Oui, en fait, c'est notre route vers Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. C'est notre point d'entrée vers les 2000 km restants. Maintenant, c'est super facile de traverser les frontières. On apprécie ça dans l'Union européenne et on l'utilise à notre avantage. Nasza pierwsza miejscowość we Francji, miejscowość typu wioska raczej. I tu ktoś takie malowidła walnął na ścianie, które obrazują dokładnie drogę do Metz, którędy to się jedzie. Teraz tego pociągu już nie ma, teraz tędy jeździ, proszę Państwa, TGV, a nie taki stary jakiś grat. Cirque Express to jest w ogóle ta wiocha, nazwa tej wiochy, w której się znajdujemy obecnie. I na każdej szybie jest następna miejscowość. Zobaczcie, w ogóle jak to fajnie ktoś wymyślił, tylko zrobił to w klimacie zimowym. I widać, że niby rzeka zamarzała. Raczej do tej pory już to się nie dzieje. Teraz, obecnie. Ale kiedyś pamiętam, że jak były też zimy w Polsce, to rzeki zamarzały, jeziora zamarzały. Teraz rzadko kiedy cokolwiek się takiego zdarza, no chyba że w górach. No i trasa się kończy w miejscu Metz i później kierujemy się w stronę Vézelay. Ale naprawdę gratulacje ktokolwiek, kto wymyślił za ten pomysł. Tutaj jest sklep tej osoby i sobie tak wzdłuż to wszystko tutaj porobił. Bardzo fajna taka atrakcja, jak się wchodzi i widzi się coś takiego. Naprawdę super. A to jest ryneczek. Też ładnie, czysto, przyjemnie. Można sobie posiedzieć, jest jakiś keps. No i co zauważyliśmy, to jest to, że wszystko jest teoretycznie otwarte tak do około 14 i później mają przerwę. Do 17:30 jest zamknięte. Większość biznesów, albo jak nie wszystkie. I później od 5:30 znowu idzie coś zakupić. Marcin się dotankował z wodą. Tak. I teraz jesteśmy gotowi i zwarci, żeby iść dalej chyba. Idziemy? Idziemy. To zbierałem się i spadamy. W jaką trafiliśmy miejscówkę? No weszliśmy do lasu i pierwsza rzecz w sumie w lesie, która nam się ukazała, to był ten oto tutaj taki wodospad. No tego mi tak brakowało w sumie w Niemczech, bo nie było takich rzeczy po drodze, jak są właśnie tutaj. Jeżeli Francja ma tak właśnie wyglądać, to może będzie coraz to tylko lepiej i lepiej. Podejdziemy sobie bliżej, żebyśmy mieli wszyscy okazję
zobaczyć, jak to wygląda. Ale dawno nie widziałem czegoś właśnie takiego po prostu wodospadu. On nie jest duży, ale sam szum tej wody wywołuje u mnie naprawdę fajne wspomnienia. I to z Azji jeszcze. No w takim klimacie mogę iść, naprawdę. Świeci słońce, jest przyjemnie, żyć się chce. Deszczów nie ma i mam nadzieję, że nie będzie. A gdzie się Marcin podział? A jest na górze. No tędy też można przejść. Trafiliśmy w taki ślepy zaułek. Na naszej mapie pokazuje, że to niby jest droga, gdzie jest tam kawałek jakiegoś mostka, który kiedyś tutaj był, ale już go nie ma. A poza tym, jak rozglądamy się, to druga strona wygląda, jakby była po prostu taka zarośnięta, że tam już nie ma żadnej ścieżki. I jak to mówią, koniec koncerta nie будет. I chyba się wracamy i pójdziemy jakoś naokoło. Jakoś w ten sposób, myślę, powinniśmy zrobić. A co pan uważasz? Ja myślę, że tu już dalej nie przejdziemy i że to faktycznie już dawno jest zarośnięte. No właśnie. Dobra, to spieprzamy inną trasą. To samolot. To szpak. Nie. To Marcin opierdziela czereśnie. Ja już swoją porcję zjadłem. Darmowy obiad. Żeby nie było, nie jesteśmy nigdzie w sadzie u nikogo, tylko przy drodze. Rośnie sobie takie ogromne drzewo czereśni. I to naprawdę zarypiste te czereśnie są, bardzo smaczne, nie? Nie, tam jeszcze pewno kolejne rzędy są, kolejne drzewa. A właśnie, tam jeszcze są drzewa. Ale naprawdę bardzo, bardzo dobre są. Daj jakąś jedną, chcę tak z bliska ją pokazać fajną. Nie złapałem. Jeszcze jedną. No taką ładną wybrałem. No dobra, próba druga. Dobra. Patrzcie, jaka fajna, ładna, czerwona, dojrzała i słodka. Naprawdę spoko. Ale nie będę już więcej tych czereśni zajadał, bo później z kibla nie wyjdę. Proszę Państwa, wymyśliliśmy projekt czereśniówka na dziś wieczór. O ile nam się uda znaleźć jakiś sklep i będzie jakaś wódka, no to co myśmy zrobili? Nazrywaliśmy trochę czereśni, nawciskałem ich tam do środka, później miksu, zalejemy to wódeczką do lodówki i na wieczór po ciężkiej drodze, jak znalazł napój chłodzący własnej domowej produkcji, można powiedzieć. No, wódka nie, ale naleweczka tak. I jak ją nazwiemy? Nazwiemy ją... Francuska? 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 Nie wiem, a może wieczorem? Wieczorem nadamy jej nazwę, jak będziemy próbować. W zależności od tego, jak będzie gryzła. Wchodzimy do wioski, którą obraliśmy sobie dzisiaj za cel, Święta Margareta. I tutaj chodzi o to, że mamy teoretycznie 3 możliwości noclegu. Nie wiemy jeszcze, no w sumie nie mamy tego noclegu, ale na mapie widziałem, że są 3. I teraz pytanie, kto nas gdzieś przyjmie właśnie na nocleg? Tego nie mam w ogóle, nie mam zielonego pojęcia, kto by mógł to zrobić. Ale za niedługi czas myślę, że się dowiemy. Bo zaraz będziemy chodzić tutaj po tych miejscach i pukać, stukać do drzwi. I może ktoś faktycznie będzie miał jakiś dzisiaj ratunek na nocleg. Fajnie by było. O, jest ławeczka, żeby sobie odpocząć. Super. A wioska malutka, cichutka, spokojna. No i podobno tu jakiś sklep jest, żeby się coś zaopatrzyć. No i będziemy badać tę sprawę. No bo jeszcze trzeba jakąś setunię lub 2 setunie kupić wódeczki do tego, żeby zrobić nalewkę z czereśni. Przecież musimy tą misję jakoś wykonać, nie? Ziomeczki, udało się, oto pokój na dzisiejszą noc. Marcin jest jeszcze w drodze, człapie się, to jest jego pierwszy dzień tak naprawdę na Camino, więc nie ma co wymagać. I tak przeszedł dzisiaj już 23 km. Jest to naprawdę dużo na pierwszy dzień.
takiego wyzwania, jakim jest właśnie droga do Santiago. No i teraz troszkę opowiem o noclegu. Tak to wygląda. Zaczniemy właśnie od łóżek. Są tutaj 3 łóżka. Jest taki stolik, jakaś kanapa i w ogóle pan nas jeszcze tutaj ugościł tak fajnie, że przyniósł nam piwo do picia. Jedyne czego żałuję to jest to, że nie ma sklepu, żeby kupić jakąś wódeczkę i zrobić nasą tutaj cereśnióweczkę. No ale cóż, Marcin mówi, a to ja wypiję, ten najwyżej sok się z piwem rozrobi czy coś takiego, nie? No i zrobimy jakąś nalewkę może następnym razem. No teraz się nie da, tu w promieniu iluś kilometrów nie ma żadnych sklepów. Zobaczymy zresztą, może coś się pojawi na horyzoncie. No i tu jest łazienka. I łazienka to jest taka ciekawa miejscówka, można powiedzieć. Czy tu się pali światło? Nie, tam się gdzieś pali. I to wygląda, pani mówiła, czy pan, że to jest tron króla czy królowej. I się pani pytała, czy wiesz, co to za kształt, jak to wygląda? Ja mówię, pewnie, że wiem od razu, że tu jest dupa kobiety i tak dalej, kształty są. A pani mówi, że no, ludzie to zgadują różnie. Mówią, że to są jakieś podwodne trawy, algi i tak dalej, i tak dalej. I ta łazienka ogólnie tutaj to wszystko zostało zbudowane w miejscu, gdzie trzymali kiedyś zwierzęta. Dlatego tu jeszcze możecie zobaczyć sobie, jest kawałek takiego koryta z tym metalowym takim kółkiem jeszcze do przywiązywania zwierzęcia, żeby sobie stało tu i chłeptało wodę. No miejscówka spoko, mamy się gdzie umyć, mamy gdzie spać. Ile to teraz kosztuje? A kosztuje to, i to jest najciekawsza teraz rzecz, kosztuje to nas 100 euro na 3 osoby, łącznie ze śniadaniem i jeszcze z taką jakąś drobną kolacyjką, przekąską dzisiaj. No te piwa pan przyniósł, są w cenie. No i myślę, że taka cena za 3 osoby tutaj we Francji to jest bardzo dobra cena, dlatego że na samym początku, jak tu w ogóle przyszliśmy, to oni chcieli 45 euro za osobę. No i wydało nam się jakoś to tak w miarę dużo w porównaniu do tego, co tam płaciliśmy w Niemczech. No i zaproponowali nam właśnie taką cenę i to jeszcze ze śniadaniem, także spoko. Dodatkowo historia, szliśmy sobie przez wioskę. No i zaszliśmy w jedno miejsce, gdzie powinien być nocleg, no full, nie ma, nie? Zaszliśmy sobie w następne miejsce, full, również nie ma. No i nas pokierowali, mówią, tutaj jeszcze jedna pani na końcu wiochy posiada takie właśnie oto mieszkanie, czy tam domek taki i też wynajmuje. No i się udało, do 3 razy sztuka, jak to się mówi, jest git, mamy to. Jeszcze takie ujęcie z zewnątrz domu, tak to mniej więcej wygląda. No nie wskazuje to nic na dom pielgrzyma, a to dlatego, że jest to takie mało troszkę widoczne. Jedynymi znakami, po których możemy się domyślać, że coś tu jest, to jest właśnie taka na przykład muszla powieszona tutaj na takiej budce i tu jest muszla wisząca na drzewie. No to wygląda troszkę, w takim ukryciu jest ten domek, no ale i tak jest spoko. Ważne, że ludzie z wioski nas tu pokierowali i pani ma na imię Izabela i jest naprawdę bardzo fajną, w porządku kobietą, ze swoim mężem prowadzą to już 11 lat. Idzie zmęczony pielgrzym, dociera do nas Marcin po jakiejś chwili. Pierwsze kilometry drogi Camino dzisiaj za nim, 23 kilometry pokonane i jak się czujesz w ogóle? Jeszcze żyję, to na pewno nogi mnie bolą. Ten ostatni kilometr to chyba był najcięższy, jak odpocząłem sobie. No, ale wystarczy na dzisiaj. To było odpocząć, kurna. Teraz odwrócić się do góry nogami. Nogi do góry, głowa na dół. Zimne piwo już czeka w lodówce, to ci już mówiłem. Także no co, dzień drugi zobaczymy, co przyniesie i wielkie gratulacje za to, że przybyłeś, w końcu dotarłeś, 23 km przeszedłeś pierwszego dnia. Ja pierwszego dnia, słuchajcie, przeszedłem 20 km i też mnie wszystko bolało. Także to nie jest łatwo. Jeżeli myślicie, że iść na Camino jest łatwo, to się grubo mylicie. To nie jest tak wcale fajnie, jak się wydaje. Trzeba ruszyć dupsko z domu i spróbować. Dziękujemy serdecznie Państwu, Izabeli i Gerardowi tutaj za gościnę chciałem powiedzieć w mieście, we wiosce Święta Margareta i lecimy do przodu. Celem dzisiejszej wyprawy jest miasteczko czy wiocha Vichy, tak się nazywa i tam już pani zadzwoniła i zarezerwowała nam nocleg na dzisiaj, także mamy gdzie spać, mamy co jeść, bo nocleg jest ze śniadaniem i jest super. Teraz tylko musimy palić kapcia, bo mamy 24 km do przejścia
i musimy do 18 się tam zjawić, a jest 10:30. Także chcąc zrobić jakąkolwiek przerwę, musimy zapierdzielać. Marcin Luther tam delikatnie z tyłu został. Człapie się powoli, nóżki bolą, ale nie ma się co dziwić. A my idziemy szybszym tempem do przodu i no mam nadzieję, że jakiś sklep będzie po drodze, bo trzeba kupić sobie coś do picia, czy jakąś delikatną gdzieś francuską przekąskę. No ja bym bardzo chciał jakąś taką francuską kiełbaskę gdzieś zahaczyć, jakby mieli coś takiego podsuszanego, żebym sobie mógł chwycić w rękę i zjeść na przykład z bułką. Coś jak takie hiszpańskie chorizo, jakby mieli właśnie w wersji francuskiej. Idziemy obecnie lasami i tutaj tędy właśnie, gdzie idziemy, ciągnie się tak zwana historyczna linia Maginota. To już druga taka budowla, może nie ufortyfikowanie, ale jakiś bunkier, który zauważyłem. Tam macie następny. No jest tego całkiem, ale to całkiem sporo. Gdzie się podział Marcin? A Marcin postanowił, że idzie całkiem asfaltem i jak będzie potrzeba, to złapie stopa. Zatrzymaliśmy się, delikatna przerwa, żeby coś zjeść, czegoś się napić. Ja zamówiłem sobie takiego smażonego kuraka i w środku jest jeszcze jakiś pomidor, widzę, sosidło chyba andaluzyjskie. Do tego jest chyba cebula i jakaś sałata. No i frytki. Oczywiście cukier trzeba też uzupełnić, żeby było więcej energii. Uwaga, z jakiego to filmu? Frytę czy kurę, bo mam newsa. Kto wie, niech odpowiada w komentarzu. A teraz próbujemy frytek. Trochę takie McDonaldowe są, ale naprawdę czuć dobrego ziemniaka w tych frytkach. No i teraz jeszcze weźmiemy sobie takiego oto kurczaka. Fajnie jest przypieczony, ja go wam tak pokażę. Słuszny kawałek. Przegryziemy. Nie jest przeciągnięty, a to jest ważne. Jest miękki i soczysty. I sam patrzyłem, jak go pan grillował. I jest mega dobrze doprawiony. Jeszcze spróbujemy kawałek tej bułki. Widać tutaj na tej bułce płatki chili. Bułka też jest świetna. Ogólnie lunch bardzo dobry. Jedyne miejsce takie w okolicy do tej pory co było, także trzeba się było zatrzymać, żeby się posilić. Nowe informacje od Marcina. Zostało mu 12 km. Jakaś baba go podwiozła na stopa, udało się, ale tylko kawałek. I myślimy, że Marcin dotrze dzisiaj na miejsce przeznaczenia pierwszy. Jak dotrze pierwszy, no to ogarnie ten nocleg na miejscu, wszystko tam załatwi co trzeba. Miejmy nadzieję, ale zaufanie jest. Marcin, jeżeli to będziesz oglądał, to wiedz, że powierzamy Ci dzisiejszy nocleg, abyś to ogarnął. Dotarłem na miejsce, jestem już w miejscowości Vigy i nasz pokój na dzisiaj numer 14. Takie jest schronisko, duże podwójne łóżko, kącik do pracy jest. Fajnie, jasny taki pokój, no i jest toaleta, prysznic. Ile za takie coś płacimy? A za takie coś wychodzi, proszę Państwa, 50 euro za dobę, ale ze śniadaniem. Także ze śniadaniem to jest naprawdę spoko cena. Pokażę Wam jeszcze obiekt, jak wygląda. Tu jutro będzie się odbywało śniadanie. No i mamy też pierwsze piętro. No niby w całym obiekcie mają dostępnych tutaj 250 łóżek. To jest dosyć sporo. Tak naprawdę. Tutaj mają wydawkę chyba jedną na górze, z tego co się nie mylę. No i też jeszcze dodatkowo na dole mają też jedną wydawkę. A może zejdziemy sobie z tej strony, bo prawdopodobnie można. Można pewnie. Duża, naprawdę spora hala to jest. I jeszcze wyjście tutaj mamy na zewnątrz. Teraz te krzesła trzeba odsunąć. Ktoś tu postawił, żeby nikt nie łaził. Przecież ja tu nie łażę.
I tu mamy wyjście na taras. Zobaczcie. Taka cicha, spokojna okolica. Na zewnątrz też jest dużo siedzeń, przepraszam. No i tu jeszcze jakieś namioty są, można imprezę zrobić w namiocie. A czemu by nie? A tu co jest? Jakieś wejście dodatkowe? Czy co? Jakieś tyłami się wchodzi. Ja tu wszystko muszę obczaić. A tu sole są, pieprze, widzę jakieś stare chleby. To chyba dla ptaków jakichś francuskich. A tu co mają? A tu widzicie. I tu mają cały kosz z bułkami. Ciekawe w ogóle, czy to są jakieś świeże, czy to są jakieś stare bułki. Świeże. Tu są jakieś stare. Pewnie na śniadanie bym jedną skubnął tutaj. Ale nie, na kolację może gdzieś dzisiaj sobie pójdziemy. Właśnie coś zjeść. Gdzieś dobrego trzeba będzie wyczaić jakąś miejscówkę. Dzień dobry, 23 czerwiec, kontynuacja odcinka. Chciałem wam powiedzieć jedną taką historię z wczoraj. Mianowicie po drodze do tej miejscowości, z której wychodzimy obecnie, czyli miejscowość Vigy, wydarzyła się historia z takim jednym ziomeczkiem. Przechodziłem sobie przez wioskę i brakło mi wody. Akurat nie nagrywałem tej sytuacji, no bo byłem mega taki zmęczony i brakło mi wody i zobaczyłem, że jest jakaś taka chałupa, jakiś taki ośrodek z jakimś czerwonym krzyżem, nie wiem dokładnie co to było. No i włażę tam do środka taki zmachany z tą pustą butelką wody i mówię tam, że potrzebuję troszkę wody, a typ mówi, no to chodź ze mną i zaprowadził mnie tam do kuchni, mieli jakąś kuchnię tam w tym budynku, no i dał mi wody. Do tego jeszcze pyta się, czy cukru bym chciał. No i okazało się, że ma Coca-Colę, ma Fantę, ma wszystkie takie napitki. No i dostałem trochę Coca-Coli, dostałem wody na drogę, no i poszedłem sobie. Co się okazało? Przyszedłem tutaj do miejsca hotelowego. No i Marcin dotarł, później dotarła Natalia, bo wczoraj żeśmy się tak rozdzielili. Każdy szedł jakąś inną tam drogą w jakiś inny sposób. No i siedzimy na zewnątrz z Marcinem, a tutaj podchodzi do mnie ten gościu z tej miejscowości, który właśnie mnie tam gdzieś napoił, to było 10 km stąd, i podchodzi z moim kijkiem i mi go daje. I się uśmiechnął, nie powiedział nic. Ja mu uścisnąłem rękę i się oddalił, nie? Po prostu ziomek przywiózł mi mojego kija. 10 km jechał, bo się pytał wcześniej, jak tam byłem u niego, gdzie ty dzisiaj będziesz, chłopie, spał? No ja mu pokazałem na telefonie, w jakiej miejscowości śpię, w jakim miejscu. No i chłop wszystko wykminił, połączył kropki i przywiózł tego kija, za co mu jestem dozgonnie wdzięczny. I jeszcze mi powiedział, jak byłem tam wcześniej u niego, że jego rodzice to byli właśnie Polacy. No ale on już po polsku nie mówi, tylko po francusku, ale tak mi chłop dzień zrobił, że przywiózł kija, którego tam zostawiłem, i szedłem 10 km bez kija i się nie skapłem, że go nie mam. Takie rzeczy się dzieją właśnie po drodze, a ekipa idzie z tyłu za nami. Marcin miał jechać do Metz jakimś autobusem, ale się okazało, że dopiero autobus jest za jakieś 4 godziny. No to nie chce mu się. No i idzie i będzie próbował coś zastopować. Wczoraj mu tak za bardzo nie poszło z tym stopem. Nie chcieli się ludzie zatrzymywać. No ale może dzisiaj pójdzie lepiej. I co zrobiłem? A oddałem namiot Marcinowi. Będziemy ryzykować. Jest mega gorąco i żeby spać pod namiotem, to jest jakaś tragedia w ogóle narodowa. To co? Kontynuujemy odcinek i lecimy dalej do Metz. Zostało około 18 km, bo dopiero wychodzimy. Zaszliśmy tutaj do lokalnej hurtowni, która sprzedaje różnego rodzaju napoje, i się okazało, że nie można kupić wody na pojedyncze sztuki, tylko na zgrzewki. Ale pani była tak miła, że po prostu przyniosła nam po takiej butelce wody. Zupełnie gratisowo, pielgrzymkowo. To rozstajemy się, Marcin idzie tam i będzie szukał, będzie próbował okazji na stopa, a my idziemy o tam, w tamtą stronę szlakiem. Życzymy powodzenia i do zobaczenia w Metz. Mamy nadzieję, że ktoś ci się zatrzyma łaskawy na drodze, a jak nie,
To pieszo, jak zawsze. To pieszo. Na wyjściu z miejscowości tak przechodzimy, ja sobie patrzę, a tu jakieś pociągi stare stoją i wyczaiłem tutaj, jeden ziomeczek powiedział, że pokaże mi pociągi i to takie 80-90 lat. No i z tego co widzę już z daleka, bo one stoją dokładnie tam w środku w tej szopie czy w tym baraku i wyglądają, że są odrestaurowane i bardzo mnie ciekawi, jak to wszystko wygląda. Tak z bliska. Takich prywatnych wycieczek rzadko kiedy się zdobywa. Doświadcza, można powiedzieć, że ktoś cię zaprosi do takiej szopy, żeby sobie po prostu pooglądać. Od tego są muzea. A my mamy to tak z ulicy, a wchodzimy, patrzymy co tu się dzieje, nie? O, coś naprawiają. Wejdźmy i zobaczmy. A mi nawigacja ciągle jest ustawiona i pyka. O, tu już ktoś coś grzebie. Co, pójdziemy tędy? No, to naprawiają wszystko, z tego co widzę. Przyszykowują. I czy tu można wejść do środka, do takiego wagonu? Jak to wszystko wygląda? Proszę, taki kocioł. Ja sobie wejdę troszeczkę tam, tylko żeby podpatrzeć. No jest tu co robić. Wajch do przesuwania. Ale najbardziej mnie ciekawi wagon pasażerski, żeby tu wejść do środka. O, słuchajcie, ja sobie zostawię tu kija i wchodzę do środka. Zapraszam na prywatny tour w środku. 90 lat, proszę Państwa. Tak wyglądały francuskie pociągi w latach 30. Ciekawe doświadczenie, muszę powiedzieć. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Nawet okna mają. W Tajlandii to okien nie mają. Takie wagony w Tajlandii właśnie z drewna, ławki drewniane, to są dla mnichów. O, a tutaj wyższy standard chyba. Tu bogatsi jeździli. Siedzenia porozdzierane. To jest jakaś chyba pierwsza klasa. No mają co do roboty, żeby to wszystko naprawić. Ale spoko, jakiś komfort był. Ciekawe jest to rozwiązanie właśnie tutaj, że się kładło torby. Jest sporo miejsca, naprawdę wysokie są. No ja tutaj ręką nie sięgam do góry w ogóle. Mega spoko. Tędy wyjdziemy? Wyjdziemy, tylko trzeba uważać tutaj, żeby coś nie rypło. O, elegancko. I tu mamy jeszcze jeden, ale ten w środku chyba nie będziemy oglądać, bo widzę, że go rdza wpierdziela. Tak tylko zajrzymy przez szybę. No widać, nawet siedzeń nie ma. Dobra, spoko, pięknie. A ten tutaj. A, tu jest cała machineria, patrzcie jaki silnik. Ulala. The truck is Volkswagen. A tu w środku da się zobaczyć? Da się zobaczyć. To tutaj ten jest. Czy da radę tu wejść? Można tu wejść? O. A, z tamtej strony. Dobra, to trzeba z tamtej strony, pan mówi. Ja sobie kija wezmę, tym razem go nie zapomnę. No koło przejdę, nie będę przełaził tędy, bo z tym plecakiem co ja mam, to ja się tu nie zmieszczę. A nie chce mi się ściągać, nie lubię ściągać plecaka. O, tędy można przejść na luziku. Ciach. Jest. O. Fajne takie złomowisko. No ciekawe ile im zajmuje taka naprawa. Jak tutaj jest. O, i tu jest wejście. Dobrze pan mówił, że z tej strony się wchodzi. O. O, dziękuję. No tu też jest ciekawie. Tutaj jeszcze ktoś bagaże zostawił, że tak powiem. Leżą sobie na luzie.
No ten jest młodszy wiekiem, z tego co widzę. No. Ten już taki spoko, no. Można powiedzieć z lat chyba 50. ten jest dokładnie. Z tego co pan wcześniej gdzieś tu opowiadał. And Ciekawe. Pan coś jeszcze chce powiedzieć? Aha. the convict cabin. A, chcę coś jeszcze tu pokazać go ma. Ziomek. Aha. Dobra. Że kabina kierowcy tak tutaj wygląda, słuchajcie, w tym pociągu. No. Może sobie tu siedzieć fajnie ogólnie. Witamy już z Metz. Dotarliśmy na miejsce, do miejsca spotkania z Marcinem. Mamy około, no niecałe 1,5 kilometra. Gdzieś tam chyba w McDonaldzie siedzi, czy coś takiego. Nawigacja nas prowadzi na miejsce. No, ale co się wydarzyło po drodze? Po drodze wydarzyło się to, że gdzieś tam znowu zabłądziliśmy. Niekoniecznie zabłądziliśmy, przepraszam, ale w sumie pojawiły się takie błota okropne gdzieś w lesie i nie szło tego przejść i trzeba się było wracać dosyć sporą ilość kilometrów. Do tego jeszcze później stwierdziliśmy, że pójdziemy dobra ulicą. Jakiś skrót został wymyślony. Stwierdziliśmy, dobra, to idziemy tym skrótem. Szliśmy z tym skrótem, były takie pola z mega wysoką trawą. Co chwilę gdzieś jakieś kleszcze łaziły mi na ubraniu. No i już taki punkt kulminacyjny wydobył się, nastał, ale ze mnie wydobyła się taka jakaś złość w tym wszystkim, zdenerwowanie takie na to, ten ból ogólnie, który towarzyszy codziennie, czy to jest ból pleców, czy to jest tam ból stóp. No i to wszystko złożyło się na to. Jest jeszcze parę innych czynników, ale złożyło się na to, że stwierdziliśmy, że przerywamy